Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Po dość długiej przerwie wracam do Was z kolejnym ciekawym projektem i mam nadzieję, że filmik obejrzycie do końca. Moi drodzy, czy tak jak mnie wkurzają Was ciągle rosnące ceny materiałów budowlanych? Zapewne tak. Dlatego rozpoczynam nowy cykl filmików, w których to będę Wam pokazywał, jak produkować w domowym zaciszu wiele materiałów budowlanych. Dzisiaj skupię się na gazobetonie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to wyjdzie, zostawcie łapkę do góry dla nakarmienia algorytmów i zaczynamy. Gazobeton, pianobeton, beton komórkowy czy nawet belit. Wszystkie te nazwy odnoszą się do materiału budowlanego powszechnie stosowanego w budownictwie. Ten lekki, ciepły materiał wyprodukowany z mieszanki cementu, wapna i gipsu zdominował budownictwo w całej Europie. Ponoć ten materiał powstał w latach 60. Nie wiem dokładnie kiedy i przyznam szczerze, nie chcę nawet tego wiedzieć. Wiem natomiast, ile on dzisiaj kosztuje. Kiedy mamy taki boom budowlany, jeden bloczek betonu komórkowego sięga nawet 20 zł. Jest to bardzo w tym momencie duża kwota. Jeszcze nie tak dawno ludzie sami produkowali swoje materiały na budowę. Było to spowodowane brakiem dostępności tych materiałów. Po wojnie, kiedy kraje się odbudowywały, wszyscy chcieli mieć cementy, bloczki, cegły itd. Ciężko było zdobyć, bo takie duże było zapotrzebowanie. Dzisiaj niestety mamy na wschodniej granicy również wojnę i kiedyś ta wojna się zakończy. Ukraina też będzie chciała się odbudowywać i niestety, jeżeli będziecie wy chcieli się budować, powiedzą wam 50, może 70 zł za bloczek, a jak nie, to pojedzie na Ukrainę. Tam płacą w dolarach, więc tam biorą wszystko. No i faktycznie najprawdopodobniej tak będzie. Będą brali wszystko, co będzie dostępne na europejskim i okolicznym rynku. W związku z tym informacja, jak można samemu sobie wyprodukować jakiś materiał budowlany, być może zrobić na tym biznes. Ja jestem oczywiście za, bo jeżeli więcej firm będzie powstawało, będzie konkurencyjność, no i ta cena będzie troszeczkę lepsza. Dzisiaj chciałbym właśnie w ten oto sposób, nie będę Wam pokazywał, jak produkować pustaki leszowe na wibroprasach i tak dalej, ale pokażę Wam, jak zrobić sobie gazobeton. Beton komórkowy składa się z 5 głównych składników. Jest to piasek, wapno, gips, proszek aluminiowy, no i tego 5. składnika nie widzicie na tym obrazku. Być może producent nie chciał nam go zdradzić, ale jest to po prostu cement i nie jest to żadna tajemnica. Największe fabryki gazobetonu nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek straty. Jeżeli wytwarzają wielką, wielotonową kać materiału i ona miałaby na przykład nie wyrosnąć, nie pokazać miały się pęcherzyki, bądź coś byłoby źle wymieszane, odnieśliby gigantyczne straty. Dlatego nie łudźcie się, że gazobeton składa się tylko z tych 5 składników. Jest tam masę chemii, która ma zabezpieczyć produkcję przed jakąkolwiek stratą, a ta chemia nie do końca wpływa dobrze na nasze zdrowie. Pierwszym i podstawowym składnikiem gazobetonu jest cement. Cement biały. Bez cementu nie będzie żadnego wiązania produktu, nie będzie miał swoich właściwości użytkowych. I choć były o wiele zdrowsze, kiedyś produkowano gazobeton szary, z normalnego, szarego cementu. Niestety, ludzie kupują oczami i biały gazobeton jest ładniejszy i każdemu wydaje się, że jest lepszy. Tak dużo białego gazobetonu ludzie kupowali, że producenci zrezygnowali z szarego cementu. Ja zastosuję szary cement w swojej produkcji. Kolejnym ważnym składnikiem jest gips. Nie gips szpachlowy, gips budowlany. Gips ma bardzo ważne zadanie w procesie produkcji gazobetonu. Po prostu przyspiesza jego wiązanie. Wyobraźmy sobie, że robimy mieszankę, w której tworzymy bąbelki i zostawiamy na 24 godziny, tak jak to robi się z innymi zaprawami. Po 24 godzinach nie ma szans, by te bąbelki nadal tam były. Jeżeli mieliście kiedyś okazję stosować gips budowlany, dobrze wiecie, że czasami nawet nie można zdążyć jego wymieszać, bo tak szybko zasycha. Odpowiednia jego proporcja do mieszanki pozwala przyspieszyć wiązanie gazobetonu.
Kolejnym składnikiem naszego bloczka jest drobnoziarnisty piasek kwarcowy. My nie musimy używać typowo piasku kwarcowego, który jest bardzo mocno odporny na chemię, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, nie będziemy używać chemii. Może być zwykły, najzwyklejszy piasek, jaki jest stosowany do tynkowania, przesiany, drobnoziarnisty. Ostatnim materiałem sypkim jest wapno. Wapno uelastycznia całą mieszaninę, wzmacnia bloczek, uodparnia na warunki atmosferyczne, jak i mocniejsze uderzenia. Wapno to naturalny minerał i bardzo ważny w produkcji betonu. No i po zmieszaniu wszystkich składników na koniec dodaje się wody i dodaje się proszek aluminiowy. Ja osobiście nie będę używał proszku aluminiowego i uważam, że nie powinno się dodawać żadnych metali, które będą zgazowywały jakikolwiek produkt, w którym będziemy mieszkali. Mógłbym opowiedzieć troszeczkę coś na temat proszku aluminiowego, ale nie będę tego robił, nie będę siał propagandy. Proszek aluminiowy w tym oto biznesie działa jak drożdże bądź proszek do pieczenia na powietrza, właśnie robi nasze bąbelki w gazobetonie. Ja zastosuję naturalną pianę, zrobimy generator piany i wyeliminujemy całkowicie metalową chemię. Nie będziemy rozmawiali o promieniowaniu, o innych naprawdę złych właściwościach proszku aluminiowego. Ja będę robił pianę, więc mój beton będzie bardziej pianobetonem niż gazobetonem. Do budowy generatora wykorzystam zwykłe, stare, brudne, najzwyklejsze wiadro budowlane. Wiadro ma tą zaletę, że mogę sobie je w każdej chwili złapać za uchwyt i przenieść tam, gdzie będę ten generator potrzebował użyć. W tym wiadereczku robię sobie oczywiście otwór, no i w pierwszej kolejności montuję włącznik. Włącznik kupiłem najtańszy za kilka złotych. Włącznik i tak będzie obsługiwał 12 V, więc zamontuję sobie go gdzieś tutaj z boku. No i w najprostszy z możliwych sposobów wyciąłem sobie nożem w wiaderku taki oto otworek. No i wystarczy, że wcisnę ten mój włącznik w wiadereczko. No i zobaczcie, on ma tutaj takie zaczepy, idealnie siedzi, więc możemy już wiadereczko sobie włączyć bądź wyłączyć. No dobrze, moi drodzy, kolejną rzeczą, jaką zamontuję do tego wiadereczka, będzie pompa. Ja zakupiłem taką oto pompę w internecie. Jest to pompa, która ma 60 watów, 12V, 5 litrów na minutę. Bardzo dobra pompka. No i tu mamy nawężyk od 10 do 12 mm. Z jednej strony jest wejście, z drugiej strony jest wyjście. Przewody do akumulatora, dlatego że ja będę zasilał to akumulatorem. Zamontuję sobie tą oto pompkę teraz w wiaderku. No i tak oto wygląda przykręcona pompa do wiaderka. Zastosowałem sobie 3 śruby z okrągłym łebkiem. Już czwartej nie będę dawał, nie widzę takiej potrzeby. Jest sztywno. Pompa siedzi sobie już w wiadereczku. No i kolejnym ważnym elementem jest reduktor ciśnienia do kompresorka. Taki reduktorek kupiłem w internecie, 19 zł. No i się składa zegara. Bardzo ważny dla mnie jest zegarek, żeby były te czerwone wskazania, bo będziemy w PSI obliczać sprężenie powietrza. No i zobaczcie, mamy tutaj nakrętkę, byśmy mogli sobie taki oto reduktorek zamontować. W pierwszej kolejności, zanim go zamontuję, to zobaczcie, znajduje się z tej strony złączka żeńska i zakupiłem sobie taki oto nypelek. Jednak, żeby ta złączka mogła działać, musimy włożyć tutaj sobie małą uszczelkę, a tą uszczelkę znajdziemy w każdym sklepie, kupimy hydraulicznym od kranu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda.
A tak wygląda uszczeleczka. Jak wspomniałem, te uszczeleczki są przy wężykach do kranów. Kupicie w każdym sklepie hydraulicznym. Ona zazwyczaj jest stąd. No i się wkręca w dolną część kranu. Tą oto uszczeleczkę umieszczam w to gniazdo. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to będzie miał potem kupę z tym problemów. No i na to nakręcam nypelek. Ja wszystkie gwinty, jakie będę używał do tego generatora, będę używał 1/4 cala. Ok, teraz zdejmuję sobie ten plastikowy pierścień, wiertłem przewiercam w wiaderku. Ja już to zrobiłem. Przekładam, no i nakręcam pierścień z powrotem. W ten oto sposób mój regulator ciśnienia też już jest zamontowany. No jak już wiem, że wszystko mi tutaj pasuje, to zdjąłem sobie ten reduktor z tego wiaderka ponownie. No i nie muszę Wam mówić, że albo na teflon, albo na pakuły. Ja robię to na pakuły. Dokręcam sobie tego typu złącza do rurki 12. Ja kupiłem sobie kilka gwintów zewnętrznych, kilka wewnętrznych. Tak więc jeden już nakręciłem sobie gwint wewnętrzny na pakuły. No i tutaj delikatnie, niestety, ale musiałem zaszlifować drugą część tego nypelka, żeby mogło mi wejść następne urządzenie. A tym następnym urządzeniem, już Wam pokazuję, będzie elektrozawór. Elektrozaworek wygląda sobie w ten oto sposób. Ja go tutaj troszeczkę rozkręciłem dla celów. Elektrozaworek 12V, możecie sobie zobaczyć. I on ma tutaj z dwóch stron gwint 1/4. I to jest elektrozaworek, kiedy nie jest podłączony do źródła zasilania, jest zamknięty. W momencie, kiedy pójdzie napięcie na przewody, on się otworzy i przepuści nam powietrze. Tak więc w momencie, kiedy włączymy sobie tutaj włącznik, załączy się pompa i jednocześnie zostanie puszczone powietrze z kompresora do jednej rurki. Ten elektrozaworek ja sobie w moim projekcie chcę połączyć po prostu bezpośrednio już na ten gwincik 1/4. Tak więc biorę pakuły, biorę pastę i nawijam od razu na ten gwint. No i tak to wygląda już zmontowane ze sobą. Elektrozaworek połączony z zaworem ciśnieniowym. No i tu mogę sobie przełożyć przez to wiaderko, tak jak poprzednio. Więc wygląda sobie to w ten sposób. Jednak zanim jeszcze włożę, biorę kolejną złączkę. Tym razem ta złączka już ma gumkę, więc mogę po prostu mocno wcisnąć już bez pakułów i wkręcić z drugiej strony elektrozaworu, żeby móc doprowadzić sobie dalej rurkę 12. Cały taki mechanizm wkładam do wiaderka. No i tak wygląda zamontowana pompa, zamontowany reduktor ciśnienia, zamontowany elektrozawór. No i mamy dwa przewodziki, które sobie tam na końcu podłączymy do włącznika. Teraz będę potrzebował wężyk 12 mm. Tak więc on pasuje idealnie na te złączki. Zobaczcie, jak ktoś nie wie, jak złączki działają, no to one mają tutaj takie rowki w środku, widzicie? Takie zęby. Kiedy taki wężyk wciśniemy, nie ma szans do 10 bar, żeby to ściągnąć, ale kiedy tą zapadkę cofniemy, ładnie on tutaj nam schodzi. Tak więc w pierwszej kolejności odcinam sobie kawałek tego wężyka i przyczepiam do mojego elektrozawodu. Na początek wystarczy mi taki odcinek około 20 cm. Zobaczcie, biorę sobie jedną złączkę z gwintem zewnętrznym, no i mam jedną szybko złączkę do kompresora. Tak jak widzicie, złączka posiada uszczelkę, tak więc nie muszę stosować pakuły ani teflonu. Wystarczy, że mocno je skręcę. Taką oto końcówkę
kręconą, wpinam wężyk do końca, no i przekładam sobie przez wcześniej zrobiony otwór w wiadrze i wkładam w pierwszą część elektrozaworu od strony regulatora ciśnienia. No i wygląda to w ten sposób. Tutaj podłączymy sobie po prostu kompresor. No i zrobione. Teraz kolejną częścią, jaką wyjdziemy, zajmiemy się pompą. Do pompy będę potrzebował już dłuższy kawałek wężyka 12. Ja tu uciąłem go coś około 1,80 cm, dlatego że od pompy on musi wychodzić do wiadra z cieczą, do płynu, który będzie nam robił pianę. Ja sobie przewiercę w wiaderku otworek, no i przerzucę sobie ten wąż przez to wiadro i podłączę tutaj do pompy. Troszeczkę końcówkę podgrzałem zapalniczką, żeby mi lepiej wskoczyła. Bardzo fajnie, ścisło wskoczyła sobie do pompki. Tak więc wężyk wychodzi, będzie w wiadrze z cieczą. Tak to na ten moment wygląda. Teraz z drugiej części pompki tą ciecz musimy połączyć razem z powietrzem, która będzie wychodziła, więc biorę dwa takie kawałki przewodu, no i mam kolejną złączkę na zasadzie trójnika od pompy z powietrzem, ma się połączyć w jeden przewód. No i u mnie wygląda to w ten sposób. Tak jak wcześniej wspomniałem, kawałek rurki od pompki, kawałek rurki od elektrozaworu, no i muszę to połączyć w trójnik. Ten oto trójniczek, zrobimy to w ten sposób, że tą część tutaj, tą część tutaj i wywierciłem sobie dodatkowy otworek, żeby przełożyć to w całości przez te wiaderko. O, wiadro to takie wdzięczne urządzenie, fajny plastik, wystarczyło, mogę tu trochę kleju dać, ale nie muszę, fajnie się to trzyma. No i pozostała część rurki 12, ja przypomnę, że 12 kupiłem 4 metry, wkładam właśnie w tą złączkę, no i na końcu zrobimy sobie pianownicę, końcówkę do pianownicy. Teraz te przewody oczywiście wszystkie podłączę do tego przełącznika, tak żeby w momencie, kiedy przełącznik zostanie wciśnięty, uruchomiła mi się pompa i został załączony elektrozawór. Tak więc on puści ciśnienie z kompresora, pompa zacznie pompować i będzie wszystko działało. Biorę się za lutowanie. No i moje przewody wszystkie już podłączone do włącznika. Dodatni na włączniku, wszystkie ujemne sprzężone ze sobą. Ja akurat znalazłem krokodylki, więc mi się przydadzą, ponieważ ja będę do tego celu stosował baterię. Tak więc podłączę sobie do mojej bateryjki 12V. Ok, czyli tak, pierwszy przewód od pompki wsadzimy do wody. Drugi przewodzik, który wychodzi, weźmiemy tutaj oraz zobaczymy, czy w tym miejscu elektrozawór nam puszcza. Tak więc odpalamy, poszło. Widzę, że woda idzie w elektrozaworze, więc zatkam. Ok, pompka działa, elektrozawór działa. Z tym, że przez ten elektrozawór ma iść powietrze, a nie woda, więc w tym momencie to wyłączę. Chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko jest ok. Dobra, pozwolę sobie w wodzie spłynąć. No dobra, moi drodzy, kolejnym etapem będzie zrobienie dyszy. Dysza powinna robić nam pianę. Do jej wykonania ja użyję w tym przypadku korka kanalizacyjnego, w którym zrobiłem otworek. Otworek zrobiłem wiertłem stożkowym, tak więc delikatnie. No i mam tym razem złączkę jedna, druga. Tak więc w ten otworek sobie tą złączkę
wkręcam. Ja, żeby Wam pokazać, przed chwilą to wykręciłem. Dobra. On jest wkręcony. No i będzie potrzebny nam zwykły, najzwyklejszy korek na jedną drugą. Z tym, że ja w tym korku wiertełkiem 1 mm zrobiłem troszeczkę takich małych otworków i nakręcę go sobie z tej strony, ładnie zabezpieczając ten gwint z tą złączką. Złączka skręcona wygląda sobie w ten sposób. Nakładam ją na wąż. No i powinno robić mi z samej pompy, jeszcze bez kompresora, dosyć taki ciekawy prysznic. Zobaczymy, czy tak właśnie jest. No i właśnie taki prysznic jest, jaki chciałem osiągnąć. No i w następnym kroku biorę sobie rurkę kanalizacyjną 50. Mój kawałek ma 70 cm, ale jeżeli ktoś nie ma dłuższej i 50 weźmie, też będzie dobrze. Ten oto przygotowany dekielek już z naszą złączką wciskam sobie z jednej strony. Ok, a z drugiej strony muszę wziąć opalarkę, dlatego że tu jest bez kołnierza część rury i nagrzeję sobie opalarką, tak żeby ten dekielek po prostu sobie koreczek dał wcisnąć. Korek zdjęty, w każdej chwili będzie można go już sobie wcisnąć, włożyć. Jest ok. No dobra, wkładam sobie z powrotem moją pierwszą część ze złączką i z sitkiem. Ja sobie wezmę kawałek szczotki, można wziąć czegoś innego i zakupiłem sobie 2 opakowania takiego oto włókna. Ono się nazywa dokładnie wełna stalowa. Możecie kupić w internecie, w sklepach z lakierami. To jest bardzo fajne czyściwo do polerowania różnych elementów. To jest po prostu stal w formie wełny. No i tą wełnę wkładam od tej strony końcowej i dopycham, tak żeby jak najwięcej tej wełny zmieścić, jak najbardziej upchnąć w tej całej mojej rurze. No i tubę mam już w pełni wypełnioną moją wełną stalową. Na samym środku korka zrobiłem sobie otworek wiertłem 8. No i teraz to muszę wszystko ścisnąć. Ja sobie może o ziemię to zrobię. Dobra. Jest w tym momencie już to ściśnięte. Teraz co? Mógłbym spróbować to pokleić, ale ja lubię mieć do takich rzeczy dostęp, dlatego użyję sobie taśmy i skleję to czarną taśmą zbrojoną. A tak wygląda moja gotowa tuba pieniądza, którą mogę bezpośrednio już teraz podłączyć sobie z wężem od urządzenia. No i będziemy przechodzili do testów. Nasze urządzenie jest już w tym momencie gotowe, ale zanim je użyjemy, musimy stworzyć płyn do piany. Nie zrobimy oczywiście piany z wody, więc musimy zrobić specjalny do tego celu eliksir. W dużej produkcji, jeżeli ktoś by chciał produkować na dużą skalę, może sobie zakupić sulfonian sodu C14 do 16. Przepraszam, z głowy to wyjmuję. Na górze ekranu zobaczycie prawidłową nazwę. Jest to najmocniejszy środek pianotwórczy i na jego podstawie tak naprawdę
tworzone są wszystkie detergenty, których używamy. My w skali mikro, oczywiście ani żadnych pianotworów, żadnych specjalistycznych środków pieniądzych nie będziemy używać. Ja pokażę Wam, jak zrobić płyn do robienia piany w tym naszym generatorze. Ze wszystkich płynów dostępnych na rynku możemy zobaczyć rzadkie płyny do mycia naczyń. Ja tutaj zrobię pseudoreklamę, ale mamy Fairy. Fairy jest fajnym, gęstym płynem. Nie wiem, czy będzie widać. Może ja po prostu Wam pokażę, jak Fairy. Nie wiem, czy widzicie. Zobaczcie, jaki to jest fajny, gęsty płyn. Jeżeli macie Fairy i chcielibyście sobie, chyba że znajdziecie jeszcze gęściejszy płyn, użyć, no to polecam ten płyn. Jednak ja po wielu testach znalazłem jeszcze coś lepszego, a mianowicie płyn Head & Shoulders, zwykły płyn żel, bardziej pod prysznic. Zobaczcie gęstość tego płynu. Zobaczcie, jak on długo, ten bąbel idzie do góry. Bardzo gęsty płyn. No i gęstość płynu wyznaczy nam oczywiście i jakość naszej piany. Moi drodzy, czy to byłby Fairy, czy na przykład gęsty Head & Shoulders, bądź jakiśkolwiek inny pieniący się dobrze płyn, musimy zrobić w odpowiedniej proporcji, wodę zmieszać z płynem, żeby móc dobrej jakości pianę generować. Nie jest to przypadkowe, jest to bardzo szczególnie wyliczone. Za duża ilość płynu zrobi masę piany, ale o dużym bąblu, który będzie zaraz pękał. Za mała ilość płynu zrobi piankę, która bardzo szybko zniknie. W związku z tym pamiętajcie, na 1 litr wody 46 ml płynu. Jest to bardzo ważny przelicznik. Oczywiście, jeżeli zrobimy to w skali 1 litra i wlejemy 50, to się nic nie stanie. Ale w przypadku, kiedy robimy 10 litrów wody, no to już 500 ml to jest stanowczo za dużo. Lepiej dolać ten litr, prawie litr wody, żeby mniej więcej 460 ml się zgadzało płynu. A więc 46 ml na każdy litr wody. Ja tutaj w tym momencie przygotuję sobie taką mieszankę. Mój pojemnik zakupiony w markecie ma pojemność 6 litrów. Mam tutaj taką podziałkę. Tu się mieści równy litr wody. Więc ja przygotuję sobie 4 litry wody. I na moje 4 litry wody 4 razy 46 ml to wychodzi jakieś 180 kilka mililitrów płynu. Bardzo fajny, bardzo gęsty płyn. Około 180 ml. Bardzo ważne jest, żeby płyn dodać do wody, a nie wodę do płynu. Dlatego, że staramy się, żeby jak najmniej spienić. Nie chcemy, żeby nasz generator zaciągał pianę, tylko żeby po prostu zaciągał sobie wodę. Ok, pokazałem Wam, jak robię 4 litry płynu, a na koniec i tak ukręciłem sobie 15 litrów. Taka oto magia YouTube'a. Żartuję. Dolałem Fairy, postanowiłem, że więcej płynu mi się przyda. Tak więc w pierwszej kolejności biorę sobie bateryjkę, akumulatorek, no i podłączam plus do plusa, minus do minusa. Ok, teraz rurkę z pompką, która będzie zasysać, włożę do swojego pojemnika z cieczą. Spróbuję jakoś to ustawić, żeby myślę, że tak będzie fajnie. No i rurkę mam zabezpieczoną.
Dobra, teraz podłączyłem kompresor i drugi przewód, jak pamiętacie, ze szybko z łączką. Dobra, wszystko siedzi. Dlatego, że w kompresorze już jest nabite ciśnienie prawie 10 bar. No i co? Tak jak Wam pokazywałem wcześniej, na tym zegarze będę w PSI i tutaj będę starał się około 50-60 PSI ustawić w momencie, kiedy włączę maszynę. Teraz biorę moją różdżkę. Różdżkę delikatnie przerobiłem, nie pokazywałem Wam. Dałem tutaj pół cala końcówkę, dlatego że ilość wejścia, ilość cieczy, która tu będzie wchodziła, musi się równać ilości cieczy, która wyjdzie. Inaczej będzie Wam strzelało tutaj na górze. Tak więc wtykam szybko złączkę. No i co? Odpalamy maszynę. Zobaczymy, czy robi pianę i jaką robi pianę. Aha, na początku może trzeba będzie różdżkę wyjąć, po to, żeby pompka zassała powietrze, wodę. Ok, idzie. Jak już pompka zassała wodę, mogę z powrotem do różdżki włożyć i odpalamy. No i ustawiam sobie tutaj na razie 50 PSI. Zobaczcie, jaka idzie piana. I to jest dosyć istotne. Od razu na 50 PSI bardzo ładna piana. Zobaczcie, jaka pianka idzie sobie. Takiej piany potrzebujemy do gazobetonu. Gęsta, zwarta pianka. Niech się produkuje dalej. Zobaczcie, jaka piana. A jeszcze Wam pokażę po 40 minutach. Piana dalej jest uformowana, nie rozpadła się na prawo, lewo. Bardzo fajne proporcje. Robimy teraz zaprawę. Zanim jednak zacznę mieszać zaprawę, przygotowałem sobie formę. Ja miałem stare płyty po starych meblach, powycinałem 60 na 24, wysokość 20, poskręcałem na konfirmanty. No i w ten oto sposób, w takiej prostej foremce pokażę Wam, jak odlewać ten gazobeton. Oczywiście jak ktoś by chciał bardziej profesjonalne, to może uspawać sobie stalowe wyjmowane formy. Ok, kiedy moja forma już jest gotowa i wysmarowana olejem, to jest ważne, żeby separatorem przesmarować, zabieram się za robienie zaprawy. Mam tutaj jedno wiaderko wody, 1/3, mniej więcej 1/3, może tak troszeczkę więcej niż 1/3 wiaderka wapna. Wapno ważne, żeby to było hydratyzowane, czyli budowlane, a nie gaszone. Tu mam znowu 1/3 wiaderka gipsu budowlanego. Nie może być to szpachlowy, musi być to zwykły, szary, budowlany. Tu mam pół wiadra cementu, 42,5 i wiaderko piasku. Tak więc w pierwszej kolejności wleję wodę do kastry. Nie będę wlewał na razie do pełna. I teraz co? Pierwsze co? Wsypuję cement. Należy pamiętać, żeby nie wsypywać pierwszego wapna, dlatego że wapno reaguje z wodą. Wapno z wodą plus proszek aluminiowy w fabryce powodują właśnie bąbelki. My będziemy robili to pianą. Tak więc biorę sobie mikser i miksuję tą część zaprawy. Ok, kiedy zaczyn mam już zrobiony, teraz wsypuję sobie piasek, całe wiaderko piasku.
i miksuję. Ok, teraz dopiero dodaję wapno. Ok, i na końcu dodaję gips. Pamiętajcie, w momencie kiedy dodamy gips, już zaczyna się tworzyć reakcja sieciowania, bo gips jest takim spoiwem, więc szybko wiąże, więc ja wymieszam i od razu pianujemy. Zawsze to, co się zrobi w danym pojemniku, pianę dodajemy drugie tyle, czyli 50% objętności. Jeżeli kastra ma połowę, to drugą połowę pianujemy, aż będzie praktycznie wystawać z kastry. No i pianujemy. No niestety końcówka mi się rozszczelniła, ale to nie problem, jestem sam, więc jakoś sobie poradzę. Ok, trochę sobie garaż powróciłem, no ale czego się nie robi dla swoich widzów. Powinienem dorobić drugą kastrę, ale przyznam, że nie bardzo mi się chce, więc zrobimy sobie jeden bloczek. Nie martwcie się, to stara poziomica, ona już nie działa. Dobra. Bardzo fajna pianka. Ok, tak jak przed chwilą wspomniałem, powinienem dolać troszeczkę do kastry, ale jak widzieliście, raz, że jestem na warsztacie sam, a dwa, muszę uszczelnić główkę mojej pianownicy, ponieważ ciśnienie troszeczkę tam swoje zrobiło. Dobra, zobaczcie od razu, przestawię Wam kamerę, zobaczcie od razu, co się z tym dzieje. Gips zaczął już tutaj swoje robić, tak więc już zobaczcie, już sobie to schnie. No i czekamy. No a tak wygląda bloczek już po 15 minutach, będąc w formie. Zobaczcie te pęcherzyki. U mnie są malutkie. Nic już tutaj nie siada, dlatego że gips zrobił pierwszą część roboty i to związał. Czekamy, niech sobie podeschnie i wyjmiemy z formy. No dobra, około 30 godzin później bloczek rozformowałem i wygląda w ten sposób. On już jest twardawy, ale niestety jak się
ciśnie, jest jeszcze miękkawy. Jest to spowodowane tym, że bloczek w warunkach pokojowych będzie wysychał około 5 dni. W fabrykach nie mają tyle czasu, więc mają bardzo drogie autoklawy. W tych autoklawach on wchodzi do temperatury bardzo wysokiej. Dodatkowo jest tam odpowiednia wilgotność, więc po 8 godzinach wychodzi już gotowy produkt, który może jechać do klienta. My takich autoklawów nie posiadamy, więc musimy liczyć się z tym, że czas schnięcia naszego bloku jest o wiele dłuższy. Tym bardziej ja teraz nagrywam ten filmik w porze jesiennej, więc nie ma tego ciepła słonecznego, letniego. I tak to wygląda. Jeżeli będziecie chcieli, żebym nagrał Wam filmik, jak to wyschnie, jak się sprawuje, jak ciąć to piłą, jakie ma odporności i tak dalej, dajcie znać w komentarzach. Bądź co bądź, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku pokazałem Wam, jak troszeczkę zaoszczędzić, bo koszt wyprodukowania takiego bloczka myślę, że około 2-3 zł to jest maksimum, a w sklepie niestety trzeba zapłacić o wiele więcej. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce szarych, może użyć białego cementu, dlatego że tylko i wyłącznie to zabarwia. Można sobie zrobić 20-30 form, jednego dnia to wylać. Ja myślę, że w sezonie zimowym, jeżeli ktoś by wylał sobie z 1000-1500 takich bloczków, spokojnie jest w stanie bardzo dużo pieniążków zaoszczędzić na budowę. Moi drodzy, mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. No i co? Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!